Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku dotyczącym OLT-a. W dzisiejszym poradniku skupimy się na tym, aby do naszego OLT-a dodać ONTKA i puścić w jego stronę transmisję. Tutaj już on czeka, jest to model X6, o nim za chwilę. Setup testowy składa się z następujących urządzeń. Wymienię tylko te, które nam dzisiaj będą potrzebne, czyli router MikroTik 4011, switch IP Koma model G5328X, który transparentnie mi po prostu przepuszcza VLANy. Jest mi w ten sposób wygodniej testować urządzenia. No i nasz gwóźdź programu, czyli OLT Huawei MA5800X2 razem z płytą combo CSHF H902 CSHF. Jest to płyta combo, która potrafi obsłużyć 3 standardy: GPON-owy, XGPON-owy i XGS-PON-owy. Dzisiaj się nie będziemy skupiać na tym, jak ustawić dany konkretny standard. Dzisiaj będziemy tylko używać GPON-u. Oprócz samej X6 mam tutaj jeszcze model ONTKA 8210C, jeżeli nie przekręciłem. Dzisiaj ten ONTK raczej nam nie będzie potrzebny. Dzisiaj skupimy się głównie na modelu X6, tym właśnie. Będziemy ustawiać w jego kierunku transmisję, którą obsłużymy jako NAT. Natomiast ten ONTK też jest w stanie obsłużyć NAT-a. My go wykorzystamy w kolejnym poradniku do ustawienia bridge'a. Co nie wyklucza użycia modelu X6 jako również bridge'a, bo też można w taki sposób ustawić tego ONTKA. Ok, najważniejsze urządzenie opisałem. Jedyne, czego Wam nie pokazałem, jest to splitter, który leży tutaj obok mnie. Wybrałem formę kasetkową, troszkę już ten splitter u nas przeszedł. Jest to splitter 1:16, jak możecie zauważyć, i na złącza SC-UPC. Ten ONTK X6 jest na złącze SC-APC. W środowisku testowym w niczym to nie przeszkadza, bo tłumienie jest bardzo małe. Natomiast na produkcji odradza się używania niewłaściwych końcówek, bo może to czasami zatłumić nam sygnał o 2 dB, a są to Wasze ostatnie 2 dB na końcu sieci i może to generować późniejsze problemy. Tak więc przystąpę do podłączenia tego, co trzeba. Na sam początek podłączamy się do portu Ethernet, który nam służy do zarządzania. W domyślnym OLT-cie musimy z niego skorzystać. W późniejszym etapie będziemy mogli już korzystać z portu uplinkowego, który sobie za chwilę skonfigurujemy. Co prawda jest on na VLANie, natomiast my będziemy sobie konfigurować możliwość zarządzania za jego pośrednictwem poprzez nadanie mu adresu IP, a to umożliwi nam zarządzanie z tego portu, co w późniejszym czasie spowoduje, że będziemy mogli usunąć ten kabel, będzie on nam niepotrzebny. Tak więc pokażę Wam pokrótce konfigurację MikroTika, jaką mam. Do portu SFP+ mam przypisany VLAN IOID20. VLAN ID20 ma adres IP 70.1 i również na tym interfejsie mam stworzony DHCP, który będzie mi przydzielał adresy, jeżeli wszystko pójdzie dobrze i ONTK dostanie transmisję. Tak więc logujemy się do naszego OLT-a. Domyślny login to jest root zawsze, natomiast ja mam zapisane hasło akurat w tym programie. Natomiast domyślne hasło do OLT-a to będzie admin, a od wersji 16 oprogramowania jest to admin raz, dwa, trzy. Zalecamy takie hasło zmienić, gdyż jest ono domyślne i każdy je może w bardzo prosty sposób zgadnąć. Ok, teraz po zalogowaniu ja zawsze używam jeszcze 4 podstawowych komend na sam początek. Pierwsza z nich to jest undo smart, która wyłącza dopisywanie bądź pokazywanie mi na ekranie reszty komendy. Ja tego nie lubię. Ja preferuję wpisać sobie początek komendy, to za chwilę Wam pokażę, i wpisać pytajnik po komendzie. On mi wtedy podpowiada, co dalej można wpisać. Idle timeout ja ustawiam sobie zawsze na około pół godziny. To jest czas wylogowania się po bezaktywności. Komenda enable, ona podnosi nam uprawnienia w systemie. Potocznie nazywamy ją trybem uprzywilejowanym. No i na samym końcu config. Ok. I teraz Wam pokażę, w jaki sposób ja korzystam z komend. Na przykład komenda display. W tym momencie, jeżeli nie mielibyśmy undo smarta, dostalibyśmy bardzo dużą ilość podpowiedzi. Natomiast ja po prostu dopisuję pytajnik po spacji i OLT mi sam podpowiada, co mogę dalej wpisać. Ok, to tyle o tym. Sprawdźmy sobie konfigurację płyt, jaką mamy. Ok, chciałem DisplayBoard 0, dokładnie. Jak widzicie, mamy płytę zasilającą, 2 płyty kontrolne MPS-a, no i naszą płytę CSHF, która będzie nam służyła jako GPON-owa dzisiaj. Ok, tak więc zatwierdźmy ją komendą board confirm 0. Ona tam będzie potrzebowała może paru sekund, żeby się zsynchronizować. Sprawdźmy, jak się sprawy mają. Jak kliknę strzałkami góra-dół, to mogę się przesuwać po historii komend, które używałem wcześniej.
To taka mała podpowiedź, przydaje się bardzo często, kiedy zrobimy literówkę i chcemy poprawić ją. OK. Płyta się zsynchronizowała, ma status normal. O statusach mówiłem w poprzednim poradniku, zachęcam do przejścia do niego. Będzie on podlinkowany w opisie pod filmem, jak i również, jeżeli czytacie to w formie artykułu, na stronie będzie podlinkowany poprzedni artykuł. Gdy mamy już taką podstawową konfigurację zrobioną, możemy ją zapisać. My to zrobimy odrobinkę później. No to pierwsze, co musimy zrobić, to dodać sobie VLANa, który jest nam potrzebny, żeby przesłać transmisję. Odradzam stosowania nietagowanej transmisji. Jeżeli na początek zaczynamy z samym internetem, może jeszcze OK, nie robi tam to żadnych problemów, ale w momencie, kiedy chcielibyśmy nagle zmienić konfigurację naszej sieci, chcielibyśmy pododawać wszędzie VLAny, a wyobraźmy sobie, że mamy podpiętych 30 klientów i raczej nie będziemy jechać do 30 klientów, bądź przechodzić po kolei po każdym kliencie z poziomu Alta i przestawiać mu konfigurację, bo zawsze jest duże prawdopodobieństwo, że coś może przestać działać nagle i to generuje po prostu same problemy. Od początku zalecam używanie VLANów, wiele to uproszcza. OK, także komenda VLAN 20 Smart jest to stworzenie VLANu o ID 20 o typie Smart. VLAN został utworzony. Teraz ustawimy sobie naszemu VLANowi opis w bardzo skróconej formie. Jest to tylko dla nas informacja na później, kiedy będziemy mieli już kilkanaście altów w sieci i będziemy przerzucać się między nimi. Możemy pozapominać, gdzie jaką konfigurację robiliśmy i to nam po prostu uprości. Mały błąd. Skupiłem się na tłumaczeniu zamiast na pisaniu komendy poprawnie. OK. I natomiast jakbym nie wiedział, co mam wpisać dalej, na przykład po VLANie o ID 20, to on tutaj nam podpowiada, co możemy wpisać dalej. Nie ma tu za wiele opcji, co prawda. Może zgumujmy 20. I on na przykład nam podpowiada, że jeżeli chcemy ustawić opis w VLANie, no to fajnie było, jakbyśmy podali jego ID w tym momencie i poszli dalej. OK. My nie będziemy tego robić ponownie, bo opis się nie zmieni. Opis zostanie taki, jaki jest. OK. Następną rzecz, którą musimy zrobić, jest to w sumie jedna z najważniejszych rzeczy na ten moment. Musimy przypisać VLAN port. Może będę Wam pokazywał, jakie są opcje. Port VLAN. Teraz możemy podać albo jego nazwę, którą ustawiliśmy, albo możemy podać nasze ID. Prościej się używa ID, bo jest krótsze przede wszystkim. I teraz w tym momencie musimy podać ID płyty. Tutaj na ekranie Wam się wyświetla obrazek pomocniczy, w którym jest opisane, która cyferka za co odpowiada. Tak więc pierwszy jest VLAN, następnie jest numer obudowy, czyli case'a, Alta. W momencie, kiedy stakujemy Alty, może to mieć znaczenie. Natomiast my, kiedy korzystamy w jednej lokalizacji z jednego Alta, nie ma to znaczenia, zawsze wpisujemy 0. Teraz po slashu wpisujemy numer płyty, z której chcemy korzystać. My chcemy korzystać w tym momencie z płyty aktywnej, czyli jest to numer 4. No i numer portu, do którego włożyliśmy wkładkę SFP+, czyli ta. Ona ma tutaj oznaczenie 0 pod spodem. Nie wiem, czy to jest widać. Spróbuję dołączyć zdjęcie. Także już wybraliśmy port, tak więc zatwierdzamy go Enterem. I w tym momencie nasz port już wie, że obsługuje VLAN o ID 20. W tym momencie, podążając dalej za instrukcją, ta instrukcja będzie również udostępniona Wam w formie pisemnej w artykule na naszej stronie. W następnym kroku musimy skonfigurować troszkę ten VLAN, abyśmy mogli się za jego pośrednictwem dalej logować. Interface VLAN if 20. W taki sposób się wchodzi do konfiguracji VLANu. OK, jak widzicie na ekranie, możecie tutaj zauważyć małą różnicę. Już nie jesteśmy w samym trybie config, tylko jesteśmy w trybie konfiguracji tego konkretnego interfejsu. I w tym momencie możemy sobie wyświetlić listę komend. Jest ich znacznie mniej niż w głównym konfigu, ale nas interesuje konkretnie ta zakładka, czyli IP. My chcemy wpisać adres, taki, żeby zgadzał się z pulą na MikroTiku. 168.70, dajmy mu 2. I po spacji musimy jeszcze podać maskę, czyli 255, 255, 255.0 w naszym przypadku. OK. I to tyle. I w tym momencie powinniśmy móc zapingować MikroTika, który ma adres 70.1. OK. Jeszcze nie, bo musimy najpierw wyjść z interfejsu. Nie możemy wykonać pingu z poziomu interfejsu. OK. Ping 192, 168, 71. I jak widzicie, ping do MikroTika leci. Wszystkie 4 pakiety przeszły bezproblemowo. To samo możemy zrobić z poziomu MikroTika, czyli to będzie Tools, Ping,
Możemy sobie wybrać interfejs, na którym chcemy pingować. My chcemy koniecznie na VLANie 20. OK. I zapingujmy naszego Alta. OK, 70.2. Startujemy, ping leci i będzie działało. W tym momencie mamy już ustawioną konfigurację między MikroTikiem a Altem. Teraz jest dobry moment, aby zapisać sobie naszą konfigurację komendą save. Jeżeli by coś poszło dalej nie tak, gdzieś byśmy się pomylili, to już nie stracimy tej konfiguracji, którą mamy w danym momencie, czyli mamy komunikację po porcie uplinkowym. Jakbyśmy coś skopali później, możemy po prostu zrebootować Alta i on wstanie z konfigiem, który teraz mamy zapisany. W dalszej części po prostu, jeżeli coś testujemy, nie musimy zapisywać konfigu. Jeżeli się pomylimy i chcemy zacząć od nowa, wystarczy dokonać reboot i to będzie jakby nasz punkt kontrolny, czy tam checkpoint z danego miejsca. Jak widzicie, konfiguracja się zapisała. Super. Dla chętnych mogą teraz wpisać komendę quit 2 razy i zalogować się po IP właśnie przez nas ustawionym, czyli 70.2. Pod warunkiem, że mają odpowiednio ustawioną sieć na swoim routerze. W tym momencie musimy ustawić profil DBA. Po polsku definicja tego skrótu brzmi mechanizm dynamicznej zmiany przepustowości w czasie, a tak w skrócie, w zależności od zapotrzebowania między Altem a ONTkiem, jego zapotrzebowania na transmisję, on dopasowuje automatycznie mu przepustowość, którą mu przydziela. Jeżeli mamy bardzo dużą ilość obciążenia na sieci, to dzieli porówno dla każdego z urządzeń tej przepustowości. Co również opisałem dokładniej w instrukcji, która jest udostępniona na stronie. Mamy 5 takich profili. Pierwszy to jest stała przepustowość i cały czas będzie ta przepustowość mu przydzielona, gwarantowana minimalna przepustowość, potem jest minimalna plus maksymalna, potem mamy tylko ograniczenie górnej przepustowości, czyli górny limit przepustowości oraz typ 5, wszystkie powyższe razem wzięte. W tym momencie nie widzę jakiegoś takiego realnego zastosowania dla nich. Może gdzieś jest taka możliwość, natomiast ja jej jeszcze nie znam. Dość teorii i przystąpmy do skonfigurowania takiego profilu. Zaczyna się to komendą DBA profile. Chcemy dodać taki profil, więc wpisujemy add. Teraz możemy podać profil ID, to się nam przyda. Warto sobie potem pamiętać ten numerek. Jak go zapomnimy, nie szkodzi, bo można sobie to wyświetlić. Natomiast późniejsze komendy będą bardzo długie i rozbudowane. Lepiej nie popełnić błędów po drodze. Profile name możemy sobie wpisać. My będziemy tutaj korzystać z 1 gigabita. W tym momencie, kiedy już mamy podaną nazwę, musimy wybrać typ przepustowości, typ profilu DBA, typ trzeci wybieramy, czyli podajemy wartość minimalną i maksymalną dla jednego urządzenia. Zrobiłem literówkę. OK, typ trzeci. Teraz podajemy mu wartość zapewnioną dla każdego z urządzeń. Zaraz pokażę, dlaczego akurat taką wartość wpisuję. OK, nie zrobiłem spacji. Zastanawiam się, czemu nie mogę kliknąć spacji. Zawsze na koniec, jeszcze jak wpisuję komendę, sprawdzam, czy mogę kliknąć po niej spację. Mówi mi to, czy wpisałem komendę poprawnie, czy gdzieś może popełniłem błąd po drodze. Jeżeli nie jestem w stanie kliknąć spacji, to zaczynam szukać błędu. OK, komendę mamy wprowadzoną. OK, jak widzicie, komenda dodała się, znaczy profil dodał się z powodzeniem. A teraz wytłumaczę Wam, odpalę tylko kalkulator. Przy zwykłej płycie GPON-owej możemy dodać teoretycznie 128 klientów. Tak więc, jeżeli mamy przepustowość 1 gigabita, mówię zawsze o tej wolniejszej wartości, czyli moment uploadu to jest dla nas 1,25 gigabita, my przyjmijmy po prostu 1 gigabit. Jeżeli podzielimy go na 128 klientów, no to wychodzi nam 8 megabitów, czyli wartość, którą ja tutaj wpisałem, 8192. Stąd się to wzięło. Profil mamy dodany, tak więc możemy iść dalej. Później będziemy go jeszcze podpinać ten profil DBA pod urządzenie. W momencie, kiedy już mamy stworzony profil DBA, czyli w jaki sposób będzie przydzielana wartość przepustowości, możemy przystąpić do stworzenia profilu dla fizycznego urządzenia. Tak więc bierzemy sobie ONT. Jest bardzo podobnie jak przy profilu DBA, więc wiele rzeczy można tak na czuja spróbować zgadnąć, a jeżeli nie, to po prostu wpisujemy pytajnik i oglądamy, co możemy wpisać dalej za opcję. My chcemy stworzyć profil dla ONTka GPON-owego. Chcemy mu nadać profil IV1. Niech to będzie profil name, a może podajmy całe oznaczenie modelowe, czyli EG8145
X6. Mam nadzieję, że nie zrobiłem gdzieś literówki po drodze. Zamykamy. Nawiasy, nie nawiasy, tylko cudzysłowia czasami są potrzebne, czasami nie. W większości przypadków raczej nie są konieczne i możemy je pominąć. Ja po prostu przywykłem do wpisywania tego z cudzysłowiami, bo tak się nauczyłem na początku. Ok. Jak widzicie, w tym przypadku zostaliśmy od razu jakby wciągnięci do środka profilu, do jego trybu konfiguracji. Pierwsze, co musimy zrobić w przypadku ontka będącego routerem, czyli notującego ruch, musimy mu dodać port, jakie ma w sobie, fizyczne, z których będziemy korzystać. Ok, Ethernety 4 ma to urządzenie. Czy one ma jakieś porty od telefonu? Ma jeden, POTS 1 i możemy opcjonalnie jeszcze dodać Wi-Fi. Ma dwa interfejsy, bo jest 2,4 częstotliwość i 5 GHz. Ta ilość portów, które tutaj przypisujemy, ma dużo ważniejsze znaczenie w momencie, kiedy konfigurujemy urządzenie jako bridge, aczkolwiek musimy mieć minimum jeden port, żeby profil działał poprawnie. Ok, w tym momencie zatwierdzamy zmiany, które dokonaliśmy. Tutaj wyjątkowo trzeba to zatwierdzić słowem commit. No i możemy wyjść z tego profilu. Jeżeli dokonaliśmy wszystko poprawnie, możemy w tym momencie zapisać, albo po każdym z tych kroków możemy sobie zapisywać piszący progres komendą save. Ja tego nie robię, idziemy dalej. Kontener tcont jest to obiekt ONU składający się z grupy połączeń logicznych. Zazwyczaj jest to 5 połączeń między urządzeniami. Podczas aktywacji urządzenia ON lub ontka wykrywa taką liczbę i przypisuje, jakby wdraża je w użycie. Mamy również 5 typów tcont-ów i jest to bardzo zbliżone do profilu DBA, do typów profilu DBA, więc ja to pominę w tym momencie. Dla chętnych zachęcam do przeczytania. No więc tak, od razu przystąpmy do stworzenia takiego profilu i tworzy się to komendą ONT line profile typu bodajże GPON, EPON można wybrać, tak zgadza się, więc wpisujemy GPON, wpisujemy ID. Ja zazwyczaj jak tworzę profil line profile i SRV profile, nadaję dla jednego urządzenia takie samo ID, żeby się nie mylić po drodze. Potem profil name mogłem sobie skopiować, ale już wpiszmy to na szybko. EG8145X6. Tak, udało się. W tym momencie również zostaliśmy jakby wciągnięci do środka do trybu konfiguracji i w tym momencie bierzemy sobie, wpiszę komendę i ją opiszę. DBA profile. W tym momencie przypisujemy kontener o numerze 1 do profilu DBA o ID 10. Tcont to jest traffic container, innymi słowy. Potrzebujemy sobie stworzyć jeszcze gemport. Ta komenda tworzy gemport, GPON Encapsulation Method, służące do przenoszenia, do transmisji pojedynczej usługi, czyli osobno będziemy tworzyć ten gemport dla internetu, osobno będziemy tworzyć gemport dla IPTV w przyszłości, jeżeli będziemy mieli w naszej sieci i my po prostu tworzymy ID1 i przypisujemy go do kontenera ruchu o ID również 1. W tym momencie musimy jeszcze przypisać VLAN komendą gem mapping numer indeksu gem, numer mapowanego indeksu i teraz musimy wybrać VLAN 20. I to tyle, w taki sposób przypisujemy. Również tutaj musimy zatwierdzić nasze zmiany i wyjść stąd. W tym momencie mamy już przygotowanego OLT-a pod dodanie pierwszego ontka, więc nie pozostaje nam nic innego jak to zrobić. Żeby dodać takiego ontka, musimy wejść w tryb konfiguracji płyty. Robimy to bardzo podobnie jak robiliśmy przed chwilą z profilami. Wyświetlmy sobie płyty, które mamy. My chcemy wejść do płyty o numerze o ID 2. Ok, więc robimy to w następujący sposób. Interface GPON, numer obudowy, numer płyty. Jesteśmy w naszej płycie. Zapomniałem zrobić jednej ważnej rzeczy. Zapomniałem podłączyć naszego splittera do OLT-a. Tutaj mamy wejście. Tak. Ok. On tak załapał, że jest dodana transmisja. Mam nadzieję, że to będzie widać. O, widać, że PON miga. Okay. To znaczy, że wykrył sygnał GPON-owy, natomiast wymaga on autentykacji, czy tam zatwierdzenia na OLT-cie. Za chwilę to zrobimy. Jak już jesteśmy w interfejsie GPON-owym, to musimy wydać komendę, która zacznie nam wyszukiwać urządzenia na danym porcie. I jest to komenda port, numer portu. My się podpiliśmy do portu ID 0. ONT AutoFind Enable. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy mamy coś takiego włączonego, możemy spokojnie ponowić sobie taką komendę przez wszystkie porty na urządzeniu
i po prostu nam wyświetli się komunikat, że włączenie tej opcji zostało wykonane ponownie, czy tam zostało powtórzone. Myślę, że po takim krótkim czasie DisplayPort, AutoFind, nie DisplayPort, tylko DisplayONT, AutoFind, numer portu. Myślę, że po takim czasie już urządzenia zostały wykryte. Jak widzicie, mamy tutaj model EG8145X6, o który będziemy dzisiaj konfigurować, oraz HG8120C. My się skupiamy na tym. Będzie nam potrzebny numer SN urządzenia, żeby go dodać. Tak więc przystąpmy do dodania już takiego pierwszego ontka. ONT add. Wybieramy teraz numer portu i numer, który chcemy przypisać urządzeniu. Pamiętając, że mamy limit od 0 do 127, czyli jest to 128 urządzeń w sumie. I jeżeli w przyszłości byśmy usuwali na przykład urządzenie 55, to pod ID 55 możemy przypisać inne urządzenie, które podpięliśmy w innej lokalizacji. Pod warunkiem, że te wcześniejsze zostało usunięte. A my nie mamy za dużo urządzeń, bo jest to nasze pierwsze. Po prostu wybieramy 00. Może Wam pokażę, jak to opisuje nam OLT. Co mamy wpisać. Wybieramy właśnie ID portu, tak jak mówiłem. Oraz możemy przypisać ONT ID, tak jak ja zrobiłem. Od 0 do 255. Według dokumentacji technicznej producenta tej płyty w technologii GPON możemy dodać 128 urządzeń, a w przypadku XGPON-u lub XGS-PON-u możemy dodać 256 urządzeń, stąd ta liczba. Czy mieszając ze sobą urządzenia z różnych technologii zakres nam się limituje do 128 lub zwiększa do 256? Na ten moment jeszcze tego nie wiemy. Metodą SNOFF, czyli autentykacja pod numerze SN, który sobie tutaj skopiowałem z tego urządzenia. Wybieramy OMCI, może pokażę definicję. Urządzenie samo w sobie ma jakby wbudowane hasło, czy klucz, po którym się uwierzytelnia z OLT-em. Tak więc po prostu wybieramy OMCI. Przypisujemy teraz profil, line profil, w którym przypisywaliśmy tcont, do niego przypisywaliśmy gemport i on był o ID 1. I tak samo musimy przypisać profil sprzętowy urządzenia, czyli ONT SRV Profile ID 1. I to tyle z dodawania urządzenia. Ok, jak widzimy, jedyne pierwsze nasze urządzenie dodało się poprawnie. Możemy sobie je wyświetlić i teraz wskazujemy numer portu i numer urządzenia i możemy zobaczyć wszystkie parametry naszego urządzenia. Jak widać, OLT nie ma synchronizowanego czasu, więc sobie przyjął jakąś tam wartość pierwszą. Jest tutaj opisany, który profil DBA mu przypisaliśmy i wiele innych przydatnych informacji, które nam w późniejszym czasie mogą powiedzieć więcej po urządzeniu. Jeżeli po pół roku, czy po roku, czy po 2 latach potrzebujemy wrócić do konfiguracji, zmienić coś, to tutaj możemy sprawdzić wszystkie informacje o urządzeniu. Możemy to również zrobić w sposób następujący: display on info 0 all i możemy sobie wyświetlić wszystkie urządzenia, które są na danym porcie podłączone i będą nam się tutaj pojawiać jeden pod drugim, czy są online, czy są offline. Ok, ja dodałem jeszcze tego drugiego ontka, tak bez konfiguracji go i profili dla niego, tylko po to, żeby wyświetlić Wam tutaj, w jaki sposób będzie się wyświetlała większa ilość urządzeń na liście. Teraz musimy przypisać jakby działanie VLAN-u na dany port w urządzeniu, żeby się w jego stronę odblokowała transmisja. ONT, port, native VLAN. Wybieramy urządzenie, czyli port 0, urządzenie 0, do którego Ethernetu ma to być przypisane lub interfejsu po prostu. Wyświetlimy listę interfejsów, z których możemy skorzystać. My korzystamy z Ethernetu. Wybieramy pierwszy, wybieramy VLAN, który chcemy zrobić i z jakim priorytetem ma się odbywać ta transmisja tej usługi. Bardziej jest to przydatne, kiedy konfigurujemy ontka bridge'owego, natomiast zaleca się to zrobić również dla ontka, który nie jest bridge'em. W momencie, kiedy nie skonfigurujemy sobie ontka, po stronie klienta będzie on miał domyślną konfigurację, to ontek się zachowuje tak jak bridge, więc teoretycznie już na pierwszym porcie będzie odtagowany VLAN z dostępem do internetu. Wychodzimy teraz z trybu konfiguracji płyty GPON-owej i musimy jeszcze przypisać jedną ważną rzecz, która jest taką już dokończeniem tego wszystkiego. Jest to service port, który również tworzy się osobno dla każdej z usług. Service port. Możemy tutaj wpisać ręczny numer. Jeżeli go nie wpiszemy, urządzenie
Alt nada go automatycznie po prostu po kolei z bazy od 0 do nie pamiętam jakiej cyfry. VLAN 20. Wybieramy interfejs, na którym się to dzieje. Jako że wyszliśmy z trybu konfiguracji płyty GPON-owej, musimy wskazać, na którą płytę GPON-ową chcemy przypisać ten port, czyli obudowa 0. I teraz wybieramy, numer obudowy, numer slotu, czyli w naszym przypadku jest 104. W dalszym ciągu wybieramy numer portu na płycie i wybieramy po wpisaniu słowa ONT i numer ID urządzenia. Teraz wybieramy gemport, który tworzyliśmy wcześniej, czyli teraz wybieramy pierwszy, a jeżeli byśmy mieli na przykład na drugim IPTV, to teraz wybieramy drugi. Multi-service user VLAN to jest możliwość jakby przypisywania do urządzenia więcej niż jednej usługi, że tagowana transmisja się odbywa 20, tag transform transparent. Wskazujemy mu tutaj, żeby nic nie robił z VLANem, tylko po prostu transparentnie go przerzucił między OLT-em a ONT-kiem. A znowu, jak wpisywaliśmy wcześniej on port native VLAN, to żeby on na porcie zerowym już odtagowywał później ten ruch po dodaniu. Nie do końca napisałem komendę, bo tutaj są dwie opcje do wyboru. Jest transparent i translate i on się zatrzymał na trans. Ok, my chcieliśmy transparent. Już wiem, co się stało. Popełniłem bardzo malutki błąd. Mianowicie wybrałem sobie złą płytę i próbowałem przypisać ONTka do płyty uplinkowej, na której mamy przepuszczoną transmisję. Ok, tak, zgadza się. Pomyliłem numer płyty, mój błąd. Zastanawiałem się przez chwilę, co to jest, a to się okazało, że po prostu złą płytę wybrałem. I w tym momencie rozpoczęła się już transmisja na nasze urządzenie. Tak więc ja robię małe cięcie, bo muszę się teraz podpiąć do ONTka, a kończy mi się też miejsce na karcie pamięci, także widzimy się za momencik. Przechodzimy teraz do ostatniej części poradnika. Mianowicie musimy po prostu skonfigurować naszego ONTka, więc nie przedłużając, bierzemy najzwyklejszy patchcord ethernetowy i podpinamy się do LAN-u, obojętnie, również którego. Jeżeli mamy komputer, który pracuje w DHCP, to nie musimy się nic obawiać, natomiast jak pracujemy ze statycznymi adresami, musimy pamiętać, aby dodać odpowiednią klasę. I teraz wpinamy drugi koniec patchcorda do naszego routera, tak żeby miał komunikację z naszym komputerem. Ok, LAN 2 wstał. Może jeszcze pokażę diody. LAN 2 miga, trochę go tam widać, a PON świeci na stałe, mam nadzieję, że to widzicie. Jeżeli PON świeci na stałe, to znaczy, że jest dostęp, że jest ONTek połączony z OLT-em i jest synchronizowany. W sensie został zatwierdzony przez niego. Ok, jesteśmy podpięci. Jeszcze tylko na pewno się upewnię. A nie, pomyliłem się z adresem. Jest jednak adres 18.1, więc logujmy się na nasze urządzenie. Jak widzicie, podczas przerwy, kiedy zrzucałem materiały filmowe, zostałem wylogowany z OLT-a. Na ten moment nie potrzebujemy się tam logować, ale to taka informacja. Tylko ok, także przechodzimy pod adres 18.1, a nie 101. Dokładnie, zgłosiło nam się urządzenie, czy wy widzicie wszystko wyraźnie. Tak więc login to jest ep-admin, a hasło to jest admin ep, tylko literka e jest z dużej. Ok, nie chcemy zapisywać hasła. Jak widzicie, ONTek ma dostęp do internetu, co bardzo dobrze dla nas wróży. W sensie został zsynchronizowany OLT-em, więc dla niego status już jest normalny, że on ma połączenie. Jest jedno urządzenie połączone przewodowo, czyli teraz ja, bo się połączyłem. I przechodzimy od razu do zakładki Advanced. ONTek był już przeze mnie kiedyś wcześniej konfigurowany. Wywalmy sobie tylko na szybko te profile, które tu są. One nam są niepotrzebne. Ok, przechodzimy do zakładki LAN. Żeby wszystkie porty w urządzeniu pracowały za NAT-em, mówię tutaj o portach LAN, musimy je tutaj pozaznaczać i po prostu potem zastosować nasze zmiany. Jak już zrobimy ten krok, przechodzimy do zakładki WAN, dodajemy nowe połączenie, wybieramy protokół adresacji IPv4 czy IPv6, wybieramy, czy urządzenie ma być bridge'em czy WAN-em, czy bridge'em czy routerem. My chcemy, żeby był routerem. Jaki rodzaj usługi będziemy dostarczać, wybieramy odpowiednio do naszych potrzeb. My wybierzemy sam internet. Tutaj wprowadzamy VLAN, z którego korzystamy. My od samego początku korzystamy z VLAN-u 20. Tu się ustawia priorytet VLAN-u. Domyślnie jest 0. O priorytetach zachęcam do poczytania. MTU standardowo 1500 i zaznaczamy wszystkie porty, które chcemy, aby pracowały korzystały z danego WAN-u.
My chcemy, żeby były to wszystkie porty LAN oraz wszystkie sieci Wi-Fi, wszystkie częstotliwości sieci Wi-Fi. No i to tyle. Tutaj nie musimy tego ustawiać. Nie jest nam to potrzebne, nie weryfikujemy po tym użytkowników, ani nie mamy też multicastów na tym VLANie. I po prostu zatwierdzamy. Jeżeli zrobiliśmy wszystko poprawnie od początku do końca, możemy teraz przejść do zakładki Status i w zakładce WAN powinniśmy zobaczyć, że nasze urządzenie dostało adres i tak się stało. Możemy teraz również przejść na MikroTika i pokażę Wam, że to urządzenie, jest to 70.251, dostało taki adres i jest to EG8145X6. Znaczy wszystko się zgadza, czyli nasza transmisja przechodzi poprawnie. Teraz pokażę Wam jeszcze, jak skonfigurować, aby można było mieć zdalny dostęp do urządzenia bez konieczności podpinania się od strony LAN-u. Tak więc przechodzimy do zakładki ustawienia. I to jest zawsze najtrudniejszy moment, żeby to znaleźć. OK, znalazłem. Jest to w zakładce Firewall i Precise Device Access. Ja tutaj już mam reguły dodane, więc znowu je usunę i pokażę jeszcze raz, jak je dodać. OK, także tworzymy nową regułę. Wybieramy, jaki rodzaj dostępu chcemy ustawić. Czy chcemy ustawić od strony LAN-u, od strony Wi-Fi, czy od strony WAN-u. My chcemy od strony WAN-u. Priorytetu nie ustawiam, chociaż może to być konieczne, zaraz się przekonamy. Jeżeli chcemy ograniczyć adresację, z której się urządzenia mogą łączyć, czyli na przykład powiedzmy wszystkie urządzenia, które mają adres z puli 70 mogą się ze sobą wzajemnie łączyć, możemy to tutaj wpisać. Natomiast jeżeli nie chcemy tego w żaden sposób ograniczać i wiemy, że nikt z zewnątrz się nie będzie w stanie tutaj dostać, to możemy to zostawić puste. Tutaj wybieramy rodzaj usług, do których chcemy mieć dostęp. My tak naprawdę potrzebujemy tylko HTTP, żeby mieć dostęp poprzez stronę www, tak jak teraz na ekranie. Natomiast zawsze zaznaczam wszystkie w formie testu. Oczywiście na produkcji, kiedy używamy tego w terenie, lepiej ograniczyć się tylko do absolutnego minimum, które nam jest potrzebne. Permit, czyli pozwól, prohibit, czyli zabroń. My zostawiamy permit i zobaczymy, czy będę musiał wpisać priorytet. Tak, chcę zatwierdzić. OK. Nie musieliśmy podawać priorytetu. On się nadał automatycznie, jest to priorytet pierwszy. I to tyle z tego momentu. Możemy teraz się wylogować tutaj. Jest to konieczne, gdyż urządzenie pamięta, ile jest w danym momencie zalogowanych użytkowników. My korzystamy z konta admina, więc wylogujmy się. Tamto urządzenie miało adres 70.251 od strony WAN-u. Pojawia się nam komunikat o niebezpieczeństwie. Jesteśmy świadomi tego, że to jest urządzenie bezpieczne, więc akceptujemy ryzyko i idziemy dalej. I jak widzicie, mamy dostęp od strony WAN-u. Żeby teraz udowodnić, to wypnę tutaj się od kabelkiem z urządzenia. Już tu nic nie jest podpięte, za chwilę tutaj podepniemy jeszcze testowo laptopa, żeby zmierzyć wydajność, czy osiągamy ten 1 gigabit. Natomiast odświeżmy jeszcze raz stronę, żeby była pewność. Możemy nawet puścić pinga w stronę urządzenia. Ping 128.70.251. Widzimy, ping leci normalnie, bez żadnych problemów. Niczym się nie przejmujemy. Wszystko działa poprawnie, tak jakbyśmy tego chcieli. Więc to okienko możemy sobie już zamknąć. Logujemy się teraz do urządzenia jeszcze raz. EP admin. Admin EP. Pamiętamy o literce S dużej litery. No i mamy dostęp zdalny do urządzenia bez konieczności podpinania się od strony LAN-u. Przydatna bardzo funkcjonalność do ISP. Niektórzy mają problem ze znalezieniem tej opcji, więc mam nadzieję, że to komuś ułatwi życie. No to co? Tutaj wszystko zrobiliśmy. Ja teraz się przenoszę na drugi komputer. Jesteśmy na drugim urządzeniu. Przeprowadzimy sobie teraz szybciutki test. Podłączyłem patchcord właśnie do urządzenia. Przełączamy się na drugi ekran i odpalamy sobie najprostszy w świecie speed test. Okay. Miałem nadzieję, że będzie gdzieś po drodze. OK, mamy go tutaj. W tym momencie łączymy się z naszym lokalnym serwerem w firmie i przeprowadzamy test prędkości pobierania. Jak widzicie, jeden pakiet tam wypadł po drodze. Było to prawdopodobnie spowodowane negocjacją prędkości między urządzeniem i też po drodze jest bardzo duża ilość switchy, które mogą w jakiś tam sposób ograniczać te prędkości i przypuszczam, że to one powodują, że nie osiągamy tutaj pełnego gigabita.
No, oscylują prędkości w większości okolicy 900 megabitów, co jest bardzo dobrym wynikiem. Ja bym najbardziej był zadowolony z tego. Przez 30 sekund mieliśmy średni wynik 812 megabitów, więc teraz spróbujmy zrobić jeszcze test uploadu bez literki R. I podobnie przez 30 sekund będzie się on wykonywał. Jak widzimy, upload osiąga troszkę wyższe wyniki. Zazwyczaj tak jest. Nawet jak robimy speed test na domowym łączu, to zawsze prędkość uploadu będzie dużo bardziej zbliżona do tego, co mamy w parametrach dostawcy, aniżeli te pobieranie. Właśnie przez to, że większość osób korzysta z downloadu i OLT musi podzielić nam te zasoby między wszystkie urządzenia, które są podłączone w sieci. A jak mamy ich 128 na porcie, no to jest co robić. Jak widzicie, tutaj średni wynik na 30 sekund oscyluje w około 920 megabitach na sekundę. Mam nadzieję, że temat wyczerpałem wystarczająco dobrze. Jeżeli macie jakieś pytania, sekcja komentarzy należy do Was. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, aby być na bieżąco z wszystkimi materiałami. Dziękuję Wam za uwagę. Na razie, cześć, trzymajcie się. Do kolejnego poradnika.